Cześć, witam Was Energik w kolejnym NR Flashu. Mamy 18 marzec. Goku, jak słyszycie, dostał szajby. Słyszycie go? Tak naprawdę nagrywam ten NR Flash jeszcze raz, bo za pierwszym razem szarpnąłem dłonią i wyciągnąłem trochę wtyczkę z mikrofonu i brzmiało, jakbym był zamknięty w bunkrze III Rzeszy albo we wiadrze. Przestań, Goku! Wiecie, że on tak może miauczeć godzinami, jak syrena okrętowa. Teraz już się uspokoił. Nie uspokoił się jeszcze. Przestań. Nie wiadomo, o co mu chodzi. Chyba będę musiał go wygonić, bo po prostu szajby zaraz tu dostanie. Albo przylezie tutaj. Zobaczymy. Dobra. Z nowości, słuchajcie. Kilka słów na temat nadchodzącego Stellar Blade. Wiem, że mało o tym mówiłem. Gra od koreańskich twórców. Wzięło grę pod skrzydła wzięło swoje Sony i tutaj jest taka ciekawa rzecz, o której będziemy starać się poruszyć w kolejnym podcaście, mianowicie to, że azjatyckie gry, japońskie, koreańskie, chińskie nie są obarczone tym całą tą modą na walk i na Sweet Baby Inc., więc oni robią sobie tak, jak uważają i w tych grach właśnie japońskich przede wszystkim bardzo wyeksponowane są kobiece kształty i mogą to zrobić, bo nie są obarczeni ciężarem całej tej poprawności politycznej. Zajmiemy się o poprawności politycznej w najnowszym podcaście, między innymi też sprawą Sweet Baby Inc. I właśnie tutaj tą kwestią, jak sprawa to wygląda, jeżeli przyjrzymy się na to globalnie, gdzie Amerykanie muszą na to zwracać uwagę, a azjatyckie firmy deweloperskie mają to w dupie. I mam wrażenie, że te azjatyckie firmy odkryły właśnie swoją niszę, że jest miejsce na takie rzeczy, których Amerykanie nie mogą albo nie jest w dobrym tonie pokazywać, bo odezwą się jakieś środowiska, a Japończycy, Azjaci po prostu, azjatyccy deweloperzy znaleźli tutaj niszę, że mogą. I wcześniej był Final Fantasy VII Rebirth, teraz będzie Stellar Blade, a też będzie jeszcze Dragon Dogma 2, która też ma bardzo ładne postacie kobiece. Także jest tutaj coś na rzeczy i ja uważam, że aktualnie japońska, azjatycka szkoła tworzenia gier jest w szczytowej formie i myślę, że to się będzie powiększało, bo Amerykanie będą coraz bardziej gnieceni tymi całymi pomysłami, żeby wrzucać na siłę poprawność polityczną, a Japończycy, mówię Japończycy cały czas, ale chodzi mi ogólnie o Azjatów. Japończycy będą mieli to po prostu w dupie i będą robili gry z fajnymi laskami, z dużymi cycami i będzie dobrze. I wszyscy będą grać w japońskie gry, azjatyckie, a w amerykańskie będą mocno za to krytykowane. Taka mała ciekawostka. Przestań, Goku. Kolejna informacja na temat Suicide Squad. Nie jest długo po premierze, bo tak naprawdę nie minęło zbyt wiele czasu, a już gra doczekała się 40% zniżki, co tylko pokazuje, że tak naprawdę twórcy sami przyznają, że gra się nie udała i jest raczej dość takim sporym krapem. Niemniej, uważam, że 40% to za mało, nawet jeżeli zastanawiacie się i chcecie teraz kupić po obniżce, poczekajcie, ta gra będzie miała zniżkę do 80% albo za darmo wleci do Epic Store za jakiś czas. Naprawdę w mojej opinii nie warto nawet kupować po takiej obniżce tej gry, bo no nie wyszło to za dobrze i Rocksteady niestety, ale to ja podejrzewam, że to nie jest wina Rocksteady, wiecie, ja tak zakładam, że to nie jest korba Rocksteady, ale bardziej Warner Bros., które na siłę próbuje wymyśleć, no nie mogę jak ten Goku miałczy. Goku! Które na siłę próbuje wymyśleć grę usługę, na której będą zarabiać miliony cebulionów przez 20 lat, ale to nie idzie i podejrzewam, że jeszcze długo nie pójdzie, bo im bardziej ktoś się stara, tym gorzej to idzie, a jak ktoś się nie stara, to pyk i nagle się udaje, także tak mi się wydaje, że tak to działa. Polskie studio Critical Hit Games pokazało bardzo fajny trailer nadchodzącej gry Nobody Wants to Die. Tytuł, który opowiada o cyberpunkowym, prywatnym detektywie, tak mniemam, który ma możliwość
manipulacji czasem. Sam trailer jest świetny, ale trailery mają to do siebie, że mają być świetne. Niemniej wygląda to naprawdę dobrze. Tytuł ma działać na Unreal Engine 5 i przypomniało mi się stare dobre Quantum Break, które uważam, że jest bardzo fajną grą od Remedy, którą zamierzam sobie niedługo odświeżyć. Natomiast no to, co tutaj pokazano, wygląda naprawdę dobrze i myślę, że będzie coś z tego naprawdę fajnego i warto się tutaj sobie tą grę gdzieś tam do listy obserwowanych dodać. W poprzednim Enerflashu wspomniałem, że nie lubię Nintendo w związku z całą sprawą Yuzu. Ktoś zauważył, że oni tak naprawdę Yuzu okradało Nintendo, bo emulator pozwalał uruchamiać gry nielegalnie i tak dalej, ale chciałem tylko zauważyć, że nie chodzi mi tylko tutaj o samą tą sytuację, ale ogólnie o Nintendo, które miało w swojej historii wiele więcej takich grzeszków, które nie były fajne. Chociażby to, że byli przeciwni na przykład takiej dużej firmie Blockbuster, która w Stanach wypożyczała m.in. filmy i gry, i Nintendo nie chciało, żeby gry wypożyczać w Blockbusterze. Bardzo dużo projektów Nintendo ukręciło łeb, czy to były fanowskie gry, fanowskie trailery, czy fanowskie filmy. Kiedyś był taki dosyć słynny case fanowskiego Metroida, które Nintendo oczywiście zaczęło, jak się o tym dowiedziało, to zaczęli straszyć pozwami. I nieważne, czy to fanowskie, czy nie fanowskie, ucina się temu łeb i koniec, tak? Mógłbym wymieniać jeszcze, bo tych rzeczy było więcej. Miałem sobie tutaj taką, przygotowałem małą ściągę. Oczywiście zdjęcie tych stron z ROMami, EMU Paradise, Love ROMs czy ROM Universe również zostało usunięte. Inną sprawą jest to, że też Nintendo, chyba z czasów jeszcze Wii, o ile dobrze pamiętam, i jak wrzucałem materiały z GameCube'a, to dostawałem Copy Strike'a na te filmy, ponieważ były fragmenty gameplayu z Nintendo. Goku! Zaraz go normalnie uduszę. Bo były fragmenty gry i oczywiście były Copy Strike'i, czy tam Content ID się doczepiał, że nie można pokazywać, nawet jeżeli to była recenzja, a nie pełny gameplay. Także Nintendo ma mnóstwo grzeszków na swoim sumieniu i to się wszystko składa na to, że ja po prostu ich nie lubię, a nie tylko to, że cała ta sprawa z tym Yuzu. Chciałem to oczywiście tutaj wyjaśnić. Natomiast ciekawa informacja, tu gdzie Nintendo widzi, że straci pieniążki, jeny, cebuliony i dolarki, PlayStation widzi swoją szansę i mamy tutaj informację na temat firmy, która się nazywa Impact Conversions, która opracowała specjalny system, który się nazywa Syrup Engine, a który odpala na nowych konsolach stare retro gry, m.in. z PlayStation i z PSP. I oczywiście Sony zamiast pozwać ich, postanowiło z nimi współpracować, po to, żeby na przykład na PlayStation 5 móc odpalać gry z PlayStation 1. Co ciekawe, firma postanowiła uniknąć pozwów i zamiast używać oryginalnych BIOSów do konsol, zaprojektowali swoje własne BIOSy do konsol, na których te gry działają. Także nie korzystają z nielegalnych plików, do których nie mają praw. I tak sobie myślę, że gdyby Nintendo pomyślało, to by mogli nawiązać też współpracę z twórcami Yuzu, zwłaszcza, że w przyszłości pojawi się jakaś nowa konsola, powiedzmy w domyśle Switch 2 i mogłaby być ona wstecznie kompatybilna ze Switchem 1 właśnie poprzez taki emulator jak Yuzu. No ale wolą temu ukręcić łeb, bo tak, także tak to mniej więcej wygląda. Dobra informacja na temat Knights of the Old Republic. Nie tak dawno mówiłem, że Embracer sprzedał Saber Interactive, które pracowało nad KOTORem za $500 miliarda. Okazuje się, że nadal będą nad tym KOTORem pracować. Złą wiadomością na pewno jest to, że to jeszcze potrwa i to na pewno nie krótko. Także nie oczekujmy zbyt szybko, że ta gra się na rynku szybko pojawi. Raczej to potrwa. No i kolejną, ostatnią, chyba najciekawszą wiadomością są kolejne plotki na temat PlayStation 5 Pro. Wiemy, że te plotki pojawiały się od czasu do czasu, tutaj wypływały takie czy inne informacje, natomiast wydaje mi się, że teraz mamy troszkę bardziej, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że te informacje są bardziej prawdopodobne, może tak to określmy, że są bardziej takie solidne niż te informacje, które pojawiały się wcześniej. Pierwszą informacją jest to, że konsola ma być 45% szybsza od zwykłego PlayStation.
Dlaczego? Zaraz o tym wyjaśnię. Natomiast kolejną ważną informacją jest przepustowość pamięci, która zostanie zwiększona z 448 gigabitów do 576 gigabitów. Ja nie wiem, co ten kod robi, po prostu on jest szalony, on ma szajbę. 576 gigabitów, co stanowi 28% przyrost na przepustowości samej pamięci. Jeżeli chodzi o procesor, co on wyprawia, słuchajcie? Ja po prostu nie wierzę, co on robi. Następną informacją jest informacja na temat procesora, że będzie procesor działał na tej samej częstotliwości, natomiast będzie miał on możliwość podbicia swojej częstotliwości w trybie wysokiej wydajności do 3,85 GHz. I teraz pytanie, bo patrząc na te dane, raczej się nie wydaje, żeby ta konsola miała być o 45% szybsza, bo na podstawie czego, tak? Bo sama wzrost mocy procesora jest na poziomie 10%. Ano dlatego, że PlayStation czy też Sony opracowało nowy system upscalingu, nazywa się to PSSR i jest to skrót od PlayStation Spectral Super Resolution. Oczywiście te wszystkie informacje to są plotki, natomiast według tutaj kanału Murlow is Dead, który wszedł w posiadanie jakichś informacji, nie wiem skąd, na temat tego PSSR, ma to skorzystać z języka maszynowego i ma być oparte na Temporal Anti-Aliasing Upscale, czyli TAAU, czyli to jest system anti-aliasingu, który tak naprawdę bazuje jeszcze wcześniej na TAA, który działa na uśrednieniu piksela. Ważnym przy tego typu anty-aliasingu jest to, że musi być dużo klatek na sekundę, ale wadą natomiast jest to, że pojawia się delikatny ghosting. Mówimy tutaj o TAA, natomiast TAAU bazuje na TAA, ale nadal pozostaje tutaj ten element, że musi być dużo klatek na sekundę, będzie ten ghosting, natomiast dochodzi tutaj jeszcze ten efekt skalowania. Według tutaj tego gościa, który tutaj tą informację przekazał, 2 milisekundy zajmuje upskalowanie z 1080p do 2160p. No powiem tak, jest to jakiś pomysł. Nie jest to, podobno jest to lepsze od FSR, aczkolwiek nie sądzę, że będzie to lepsze niż DLSS. Tutaj akurat uważam, że Nvidia jest pionierem cały czas i przoduje w tych wszystkich rozwiązaniach. Natomiast też musimy sobie postawić tutaj na pewien taki znacznik. Goku! Za telewizor wchodzi, zaraz mu łeb urwę, że karty Nvidia mają specjalnie procesory dedykowane tym rozwiązaniom, natomiast z tyłu mu zaraz łeb urwę. Natomiast Nvidia ma te procesory dedykowane upskalowaniu i tutaj ten element jest na pewno bardziej wydajny niż to, co zaproponuje Sony, aczkolwiek czekajcie, muszę go To, co Goku zrobił, kiedy próbowałem go złapać, to byście nie uwierzyli. To był parkour w najwyższym wydaniu. Kot jest po prostu dostaje świra, nie? Dobra, wracając do tematu. Sama ta technika ma być nawet lepsza niż FSR. Tak naprawdę tutaj to nie jest chyba zbytnio wielkim problemem, bo FSR ogólnie jest kiepskim upscalerem w stosunku oczywiście, jeżeli przyrównamy sobie do DLSS. Natomiast coś Sony musi wymyśleć. Wcześniej był checkerboarding, który całkiem nieźle się sprawdzał. Teraz ma być to po prostu według nich oczywiście lepsze. Więc ten przyrost prędkości nie bazuje na natywnej prędkości procesorów czy częstotliwości, ale bardziej na obsłudze tych wszystkich systemów upskalowania obrazu. Tak? Także można powiedzieć, że PlayStation Pro bazowało dokładnie na tym samym, czyli był ten checkerboarding, przez co się wydawało, że konsola działa trochę szybciej. Nie? W każdym razie czekam, co nowego PlayStation zobaczy. Niektórzy mówią, plotki głoszą, że na święta tego roku dostaniemy PlayStation Pro już możliwą do kupienia. Sam jestem ciekawy, czy będzie troszkę inaczej wyglądała, czy wygląd będzie zbliżony. Niemniej coś tam działają. I tutaj taka mała refleksja, co z Xboxem. Czy Microsoft ma jakąś odpowiedź na PlayStation 5 Pro, czy raczej już tą
generacje konsol odpuszczają. Patrząc na to, co się dzieje, wydaje mi się, że już odpuszczą, że nie będzie mocniejszego Xboxa. Raczej już jeżeli pojawi się kolejna konsola, to będzie to zapowiedź nowej generacji. Wydaje mi się, że Microsoft, zresztą sam Phil przyznał, że już przegrali tą generację i samo wydanie nowej konsoli nie naprawi tego w żaden sposób i nie zmniejszy tej przewagi PlayStation nad Xboxem. Także no to tyle. Dobra. Kolejna rzecz, kolejna część materiału jest już z pierwszego nagrania, bo tam się dobrze nagrało. Dobra, to lecimy. To tyle, jeżeli chodzi o newsy ze świata gier. Dobra, co nowego u mnie? U mnie dwie rzeczy. Wreszcie mam Space Quest Collection Series. Wiem, że to niewiele osób interesuje. Wrzuciłem to na Facebooku i tak jak się spodziewałem, nie było tam zbyt wielkiego odzewu. Sierra wypuściła w 98 roku serię swoich największych gier w takich wydaniach zbiorczych. Chyba tych serii było 6, natomiast najbardziej chyba znane to King's Quest, Space Quest i Police Quest. Space Quest jest bardzo rzadko spotykany, bardzo rzadko można na aukcjach go dostać, szczególnie w Big Boxie. Samą płytę to się jeszcze kupi, ale jak jest w Big Boxie, to jest bardzo rzadko spotykany, ale wreszcie udało mi się ją nabyć. Jest to ciekawe z kilku powodów. Przede wszystkim mamy tutaj 6 części Space Questa, czyli te, co było oficjalnie wydane, ale mamy też zapowiedź części 7, która nigdy nie wyszła, bo Sierra potem już niestety splajtowała i nie zdążyła 7 wydać, a tutaj mamy właśnie ten preview części 7, także jest to dosyć taka, można powiedzieć, ciekawostka. Dzisiaj, dosłownie przed sekundą, kiedy nagrywałem ten odcinek doszedł do mnie od Limited Run Blade Runner Enhanced Edition. Szczerze mówiąc, zapomniałem w ogóle, że to gdzieś tam zamówiłem na Limited Run i w ogóle tam machnąłem ręką, a się okazało, że przyszło. Nie wiem, nie pamiętam nawet, co tam jest w środku. Jakieś tam replika, chyba pistoletu, nie wiem. Ogólnie wiadomo, że Blade Runner Enhanced Edition okazał się strasznym gównem. No ale to ogólnie lubię Blade Runnera, sama ta edycja wyglądała fajnie, także przyszło. Dobra, słuchajcie. Co w tym tygodniu? Już Wam mówię. We wtorek 19 o godzinie 15 wchodzi embargo na Alone in the Dark i w tym dniu recenzja Alone in the Dark się pojawi. W zasadzie kończę ten film i zaczynam się brać za recenzję, za montowanie recenzji. W piątek jest Rise of the Ronin. Nie dostałem kodu, nie wiem, czy Sony wysyłało kod na Ronina, czy nie. Natomiast no, jeżeli nie wysyłało, jest to możliwe, no to pewnie będę grał dopiero na premierę z Wami. Tak mi się wydaje. Dziwne, bo Sony zawsze wysyłało wcześniej te kody, a teraz... A może ja nie dostałem po prostu? Też tak może być, nie wiem. W każdym razie na razie zobaczymy, co tam się stanie jeszcze przez te kilka dni. No ale może przyjdzie, no zobaczymy. Nie wiem. Dobra, to. Jeżeli chodzi o inne materiały. W tym tygodniu recenzja książki Jak powstawał Tomb Raider. Bardzo fajna lektura, chociaż jak dla mnie troszkę za krótka, ale fajna. Bardzo fajnie mi się to czytało. Więcej się dowiecie w recenzji. Ona się pojawi w tym tygodniu już na pewno. Będę gotowy to przygotować. Jeżeli chodzi o sobotę, obiecałem Wam krapa, pojawiła się krapowizja, tak jak mówiłem, miałem srogi tytuł, żeby Wam pokazać, ale grę już skończyłem do krapa, kolejną, także możliwe, że zacznę sobie to powoli montować. Nie chcę mi się śpieszyć, bo tam wymyśliłem trochę dużo scenek. Nie wiem, czy je będę w końcu realizował, bo w sumie nie wiem, czy będę miał w ogóle siłę i chęci na to, żeby to robić. Ale jeżeli tak, no to pewnie w tym tygodniu to nie, ale może za 2 tygodnie się ten krap już pojawi. A jeżeli nie, no a może się nawet w tym tygodniu pojawi. Zobaczymy jak będę obłożony robotą. Mam kolejną, na razie gram w tą grę, ale już pracuję nad kolejną recenzją po latach, która chciałbym, żeby się pojawiła też niedługo. Lubię sobie wracać do tych starych gier i robić ich recenzje i wiem, że Wy też lubicie je oglądać, chociażby ostatnio był Rayman. Trochę więcej gier też się, mam nadzieję, pojawi z innych konsol. Na niedzielę szykuję, mam nadzieję, że przyszykuję ten materiał o tych kontrolerach od Retro Fighters. Też Wam obiecałem to już jakiś czas temu, że to się pojawi i jakoś nie mogłem się zebrać, żeby to nagrać, ale mam nadzieję,
to się w końcu pojawi. Dobra, tak to mniej więcej wygląda w tym tygodniu. Oczywiście możecie się spodziewać też jakichś tam, wiadomo, shortsów i TikToków, bo to wrzucam wtorek, czwartek. Takie bardziej materiały na szybko, że tak powiem. No i tyle. No. Ciekawy jestem tego Ronina, bo kurczę, szkoda, że nie dostaliśmy żadnych kodów, no, bo chętnie bym sobie zagrał w tego Ronina. Zwłaszcza, że ostatnio pokończyłem wszystko, co było do kończenia. I tyle. Nie wiem. Zobaczymy. Może przyjdzie, może nie przyjdzie. No wam jeszcze mogę... No dobra, w sumie tak, to tyle. Aha, no jeszcze w tym tygodniu nagrywamy podcast z Bartem, to wspominałem. Prawdopodobnie jutro lub we wtorek zajmiemy się tematem poprawności politycznej w grach, czyli też tą całą aferką ze Sweet Baby Inc., która ostatnio troszkę, można powiedzieć, że szambo wystrzeliło ponad normę i ciekawy jestem, co będzie dalej. Ja mam tutaj pewną taką teorię. Jeżeli chodzi o tą poprawność polityczną, postaram się wam ją przedstawić na naszym wspólnym podcaście. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.